Cześć, witam Was o dziwnej bardzo dla mnie porze, chyba jest 7 rano, a ja jestem typową osobą, więc ciężko było wstać, ale jest warto. I jedziemy na 2 dni trochę wypocząć, w zasadzie na izraelską wieś, ale pokażę Wam też coś przepięknego, czyli Banias. I zastanawiałam się, jak bukowaliśmy ten wyjazd, bardzo krótki. Taki dylemat zawsze stoi chyba przed każdym vlogerem, czy jechać i przeżywać, czy jechać i nagrywać. No i jak widzicie, u mnie wygrała druga opcja. Też stwierdziłam, że nie macie za bardzo teraz możliwości podróżować, więc chociaż taki vlog z czyjejś podróży może będzie po prostu miły dla Was do obejrzenia. Także jedziemy. To jest mój ulubiony odcinek drogi w Tel Awiwie, chociaż do łatwych nie należy, zwłaszcza w godzinach szczytu. I odważyłam się dopiero raz samodzielnie tutaj prowadzić samochód. Tel Awiw, mimo wszystkich swoich zalet, jest po prostu bardzo męczący, zwłaszcza dla europejskiej duszy, więc postanowiliśmy zamienić dzisiaj ten widok na ten. Spontanicznie zatrzymaliśmy się niedaleko kibucu, żeby popatrzeć trochę na sielskie życie z bliska i natrafiliśmy na bardzo nietypowy żydowski cmentarz. Byłam w szoku, bo spacerujemy sobie tą dróżką właśnie i okazuje się, że jest tam taki malutki, bardzo kameralny cmentarz. I okazuje się, że takich cmentarzy na wsiach izraelskich jest sporo, właśnie takich bardzo małych, kameralnych. I tą konewkę, którą widzieliście, albo którą Wam zaraz pokażę, bo jeszcze nie wiem, jak podczas montażu mi to wyjdzie, jest tam taki zlew przed cmentarzem z konewką, dlatego że po wyjściu z cmentarza Żydzi mają taki jakby obowiązek, powinni umyć ręce, aby się jakby obmyć z obcowania ze zmarłymi, ze śmiercią, czyli z takiej jakby rytualnej nieczystości. I myje się 3 razy, polewa się wodą 3 razy każdą dłoń i też nie powinno się ich suszyć, czyli pozostawić te dłonie po prostu, żeby sobie same wyschły. Zanim w ogóle zauważyliśmy ten cmentarz, to trochę wcześniej na terenie kibucu znaleźliśmy taką kameralną, bardzo małą synagogę dla mieszkańców, która nazywa się Bracia Szabatu. A kawałek dalej nawet można zobaczyć bibliotekę ogólnodostępną dla wszystkich mieszkańców. Jest tutaj też stołówka, w której jedzą śniadania, kolacje, posiłki w ogóle. No i nawet okazuje się, że mają na terenie kibucu basen. W ogóle planuję znaleźć chętnego mieszkańca kibucu, który by zgodził się, żeby zrobić z nim wywiad, bo to by był dopiero odcinek. No, może się uda któregoś dnia. Chodzimy zaraz do Banias jeszcze w maseczkach. Mam nadzieję, że po wejściu będzie można je zdjąć, bo to jednak jest otwarta przestrzeń. No i nie ma turystów, nie ma tłumów. Więc tutaj mamy wejście. Jeszcze przed chwilką mijaliśmy pana i bardzo żałujemy, że nie mamy gotówki, bo sprzedaje po prostu własnej roboty miód, oliwę z oliwek, jakieś tam zdrowe produkty, sok z jabłek, także szkoda strasznie, że nie wzięliśmy gotówki. Może nam się uda jeszcze zlokalizować bankomat, to wypłacimy i kupimy prawdziwej domowej roboty, takie wiejskie produkty. Trzeba bardzo uważać w ogóle spacerując po Banias, bo tutaj nie ma żadnych zabezpieczeń, więc można po prostu spaść w przepaść.
I w ogóle te tereny naokoło Banias to są pola minowe, które są zamknięte, otoczone drutem kolczastym, bo po prostu po wojnie nikt ich nie zdołał rozbroić po wojnie 6-dniowej. Więc do dzisiaj nie można tam wchodzić. I są takie historie, że ludzie na przykład gubią się na tych terenach i okazuje się później, że zgubili się na terenie minowym, jakimś cudem się na ten teren dostali. Więc jeszcze a propos wojny 6-dniowej za chwilkę Wam coś pokażę. Znowu mi ktoś zarzuci w komentarzach brak kondycji i ma rację, bo tutaj jest pełno takich pagórków, trzeba się wspinać, uważać, żeby nie spaść, więc zaraz dostanę zadyszki. I powoli zbliżamy się do miejsca, które chcę Wam bardzo pokazać. To jest autentyczny wrak czołgu, który podczas wojny 6-dniowej w 1967 wjechał na minę i wybuchł razem z żołnierzem w środku. Jest też tutaj taki mały kamień nagrobny ku pamięci tego żołnierza. I ten wrak czołgu, te pozostałości właściwie po tym czołgu znajdują się w tym samym miejscu, w którym on właśnie podczas wojny wybuchł. Tutaj jest, zobaczcie, drzewko migdałowe i każda roślinność, każde drzewko tutaj można podejść z telefonem, zeskanować i poczytać o tym konkretnym drzewie, o tej konkretnej roślinie, więc super pomysł, bo nie trzeba było tego wszystkiego pisać, drukować, ekologicznie też w ten sposób. Tak poszukujemy zwierząt, bo przeczytaliśmy przed przyjazdem tutaj, przepraszam, że nie patrzę w kamerę, ale nie chcę się wywalić, że są tutaj niesamowite gatunki, których nie można albo ciężko spotkać gdzie indziej. Na przykład wydry, taki ślimak, największy ślimak w Izraelu. To się nazywa po angielsku Hermon snail, czyli nie wiem, czy to po polsku będzie po prostu ślimak hermon, ślimak hermoński. No już tak teraz na grubo improwizuję. Muszę sprawdzić po prostu w słowniku. Jelenie podobno tutaj są, czerwone salamandry. Do tej pory tylko udało mi się wypatrzeć jakąś małą jaszczurkę. Co jeszcze? Czytałam o nietoperzach, karlikach, czyli te malusieńkie nietoperze. I czytałam też, że można spotkać nawet góralki skalne. Więc tak próbuję coś wypatrzeć, póki co bezskutecznie, no ale może się uda i wtedy Wam po prostu pokażę na filmiku. Pamiętacie Piotrusia Pana? Jestem pewna, że każdy go kojarzy ze swojego dzieciństwa, ale chyba nie każdy wie, że jego postać wzorowana była na bożku, który mieszkał w tej świątyni. To, co teraz widzicie, to pozostałości po starożytnej świątyni Bożka Pana. Wiemy tylko tyle, że miał postać pół mężczyzny, pół kozła, straszył swoim wyglądem leśne nimfy i zwykłych śmiertelników. I chociaż na co dzień mieszkał w Arkadii, to w Izraelu także miał swoją siedzibę.
jest świetnie, bo przez to, że ta niefortunna pandemia ma jakieś tam swoje plusy w takim sensie, że w Izraelu nie ma prawie w ogóle turystów. Więc jak przyjeżdżacie zazwyczaj do Banias, to jest tutaj mnóstwo ludzi, no i to nie jest przyjemne, bo trzeba się przepychać, też uważać właśnie, żeby się nie poślizgnąć i tak dalej. Więc teraz jest taki idealny czas na podróże po Izraelu i mnóstwo Izraelczyków przez to też, że nie mogą podróżować za granicę, plus właśnie przez to, że nie ma turystów, mogą bardziej się nacieszyć tą swoją naturą. Tak samo zresztą jak Jerozolima. Teraz jest świetny czas dla Izraelczyków na wyjazd do Jerozolimy, bo nie trzeba stać w kolejkach, czekać i tak dalej, więc coś wspaniałego, bo trochę się czujemy, jakbyśmy to Banias mieli całkowicie dla siebie. Wyczytaliśmy z mapy, że chwilę od nas znajduje się młyn wodny, który działał do lat 80. XX wieku i można go zobaczyć do dziś. To tutaj właśnie wytwarzało się mąkę dla mieszkańców wzgórz Golan, na przykład mieszkańców Ein Kinia. Woda ze strumienia Hermon jest połączona z dachem poprzez akwedukt i dostaje się tutaj przez komin. W ten sposób wprawia w ruch 3 koła wodne, które z kolei pchają 3 toczydła. Tutaj zresztą możecie zobaczyć obrazek, jak dokładnie wytwarzano mąkę. Wracamy już do domu, jesteśmy w samochodzie, zmęczeni, ale szczęśliwi. Widzieliśmy mnóstwo niesamowitych rzeczy i cieszę się, że Wy też mogliście zobaczyć. Pamiętajcie, że znajdziecie mnie też na Facebooku, na Instagramie. Widzimy się w kolejnych filmikach. Buźka, hej!